W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na custom komputera w klimacie postapokaliptycznym, czyli jeden z moich ulubionych motywów. Dlaczego? Ponieważ jeżeli coś w nim nie wyjdzie, to zawsze tak musi być. Znaczy w sensie wtedy powiem, że tak musi być. Czyli na przykład omknie Wam się śrubokręt i zrobi się jedna wielka rysa, to ona tak musi być. Albo jeżeli nie ma młotka, ale macie kombinerki i pobije Wam się szyba, nie będę bił szyby, bo nam się jeszcze przyda. Co by nie wyszło, co by się nie wydarzyło i wyglądałoby to dziwnie, to będzie to komputer postapokaliptyczny. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Czugatech Mod. I ogólnie cały klimat tego komputera nie jest przypadkowy, ponieważ na naszym technologiczno-moddingowym Discordzie to właśnie Wy wybraliście, generując różnego typu obrazy ze sztucznej inteligencji, motyw, który najbardziej mi się spodobał i który chciałem właśnie zrobić. Dlatego także zapraszam Was na nasz serwer technologiczno-moddingowy, który tworzymy razem z Intel i tam możecie wymieniać się doświadczeniem, a także korzystać z poczty sprzętowej, gdzie możecie testować całkowicie za darmo nowy sprzęt. Wszystkie szczegóły w linku w opisie. I jedna z najważniejszych rzeczy to to, że ten właśnie komp powstanie na najnowszych procesorach Intel Ultra. I tak jak w niektórych odcinkach mówię, że tutaj wszystko może pójść nie tak, a w tym przypadku liczę na to, że wszystko pójdzie nie tak. Przechodzimy od razu do konkretów. Od czego zaczniemy? Tutaj mam obudowę już rozebraną. To w sumie tam nic skomplikowanego nie było, więc też nie ma co tutaj pokazywać za wiele. No i tutaj mam części, które będą jeszcze przemalowane. Przemalowane to może trochę za mało powiedziane, ponieważ przygotowałem sobie klej Wikol i jakiś tutaj jeszcze jeden do papieru. Mam ręczniki papierowe i będę starał się zrobić rdze. Chyba kiedyś coś takiego widziałem, że przykleja się Wikolem, przykleja się tutaj ręczniki papierowe, to później twardnieje, robi się taka skorupa i powinno mieć to taką teksturę właśnie rdzy. Więc pozwolicie, że ja będę robił to wszystko z GoPro. Będzie na pewno o wiele bezpieczniej, aby nie ubrudzić aparatu. Mamy tutaj nasz Wikol i naprawdę uwierzcie mi, ja nie wiem, czy to wyjdzie naprawdę. Weźmy sobie tego ręcznika. Co, nie wiem, czy chusteczkami nie będzie lepiej, ze względu na to, że chusteczki nie mają tekstury, a mam chusteczki, to przyklejemy chusteczki. No tak, wygląda to dziwnie. Tutaj mamy bok zrobiony, też starałem się zrobić taką teksturę, żeby tutaj było takie załamanie, żeby później to pomalować, ale dopiero z kolorem będzie to gdzieś widoczne. No niech sobie schnie i jutro pomalujemy całą budę. Jestem pod naprawdę dużym wrażeniem. Widzicie na przebitkach trochę bliżej, jak to wygląda, i na samym początku trochę obawiałem się tego połączenia chusteczek higienicznych razem z klejem Wikolem, ale rzeczywiście zrobiła się taka trochę korozja, trochę brudu, plus pomalowanie tego wszystkiego dało efekt właśnie taki rdzy, a przynajmniej takiej, jak ja chciałem. No i dzisiaj wybrałem się do marketu budowlanego, aby zakupić kilka jakichś takich dziwnych rurek. Teraz część. Co trafi tutaj do naszego kompa, bo trzeba go powoli skręcać, żeby móc właśnie dodrukować jakieś elementy, które będą trzymały te nasze dodatki. Część rzeczy mam z komputera poprzedniego, gdzie zazwyczaj customuję, no to jest on takim dawcą i przerzucamy rzeczy. Ale do tego dojdziemy. Nowością będzie na pewno płyta główna od MSI Max Z890 Tomahawk B-Phi, moi drodzy. Czemu akurat ta płyta główna? Ponieważ ona jest właśnie przygotowana pod procesory Intel Core Ultra. Problemem będzie to, że nie mamy na chwilę obecną procesora, ponieważ jego będę montował na targach PGA w Poznaniu i będę musiał na razie dorzucić nowy blok wodny od AlphaCool prowizorycznie, więc może z rurkami będzie różnie, ewentualnie będę wyginał rurki tam na miejscu. No i pierwsze miłe zaskoczenie to tylna blaszka, która jest, moi drodzy, metalowa. Wcześniej były plastikowe w AlphaCoolach, a w nowych mamy już metal. W ogóle fajnie się złożyło i zwróćcie uwagę na dodatki, które są zielone, ponieważ wypełnię cały komputer zielonym płynem. Powinno to fajnie wyglądać. Dysk twardy też wstawię z poprzedniego zestawu. Cruciala T500, 1 TB. Do środka wrzucamy dwa radiatory od AlphaCoola 360 o grubości 30 mm. I dorzucam aż 6 wentylatorów. No bardziej logiczne, że 6, dwa radiatory 360 Aurora od AlphaCoola 120. Pierwszą chłodnicę z wentylatorami
śrubkami dokręcimy sobie tutaj u góry. Na razie na jakieś 3 śrubki, ze względu na to, że podejrzewam roszady. Jeżeli chodzi teraz tutaj o ten przód, to tak, chłodnica będzie leciała w środku. Do chłodnicy będzie doczepiony rezerwuar razem z pompą. A wentylatory damy tutaj, ponieważ kiedy umieścimy czaszkę z tej strony, będzie ona delikatnie podświetlona, więc powinno spoko wyglądać. Pompę, moi drodzy, mamy dosyć dużą, najwyższą od Alpha Coola, razem od razu z zintegrowaną pompą. Więc ona już tutaj jest fajnie, bo już kabelki są robione całe czarne. I chyba może być mały problem ze względu tutaj na to miejsce na dyski. No ale ono nie będzie nam potrzebne, więc możemy je wyrzucić. No i dobra, problem pojawił się tutaj. Chłodnicę trochę przesunąłem w tą stronę i problem pojawił się, gdy zamontowaliśmy tutaj nasz rezerwuar i nie zmieści nam się trzeci wentylator. Zobaczcie, i cyk, przeszkadza nam to, ale mam gdzieś kombinerki. Po co to komu potrzebne? Ale się pewnie nie przyda. A można było to odkręcić? Nie. Nie można było, więc... Idealnie. Teraz się zmieści. Za chwilę zamontuję zasilacz, ale najpierw będzie jeszcze karta graficzna. Zasilacz to Wam tylko pokażę. Dark Power Pro od Be Quiet, to jest chyba 1200, ok. A kartę graficzną mam już też zwodowaną z poprzedniego zestawu, muszę tylko tutaj doczyścić w środku. I mamy tutaj Nvidia GeForce RTX 4090 Asus ROG Strix. Żeby później było trochę łatwiej z tymi rurkami, to wrzucimy od razu RAM. A RAM to Kingston Fury Renegade. 32 GB, jak dobrze pamiętam. No i teraz tak, żeby to dobrze rozplanować, no to niestety, ale będę musiał usunąć ten plastik i założyć blok, ze względu na to, że dopiero wtedy będę wiedział, jak rozstawić rurki. Będzie to dosyć niebezpieczne, aby nie uszkodzić pinów, bo później, no niestety, pojawi się problem. Nigdy tego nie róbcie. Dobra, teraz tak, więcej nie mogę zbytnio przykręcić, bo musimy zrobić układ chłodzenia, żeby móc wymyśleć resztę. Mała zmiana kadru i co się wydarzyło? Moi drodzy, tutaj ten komputer postapokaliptyczny został zalany, dlatego płyn już jest w środku i to wszystko robiliśmy podczas targów PGA w Poznaniu. Dlatego tutaj ten moment sobie ominęliśmy, zresztą w wielu odcinkach pokazywałem, w jaki sposób to robię. Ale wróćmy teraz do ozdabiania, no bo nie udało się jego skończyć w pełni. Dlatego mam tutaj gadżety, które będziemy chcieli do niego wrzucić. Wydrukowałem na drukarce 3D zębatki, dokupiłem pakułę, którą rozwiesimy w środku w komputerze, jakieś tam złączki, nawet nie wiem do końca do czego służą. Mamy tutaj kabelki, które też przyczepimy i w sumie będziemy też posługiwali się Wicolem i gdzieś tam zrobimy dioramę, bo tutaj mam wydrukowany plate na kartę graficzną, który będzie obsypany piachem, trochę taką powiedzmy zieleniną, a bardziej spleśniałymi rzeczami. No zobaczycie, jak to będzie wyglądało. A na razie po zalaniu wygląda tak. Z tyłu tam mam takie dwie rurki, które też będą pomalowane, na razie tylko zostały wrzucone po prostu. Ostatni etap dodatków. Mam nadzieję, że użytkownicy Discorda się na mnie nie obrażą, bo trochę zmienię koncepcję całego tutaj post-abo. Też założyłem dżunglową koszulkę, więc trochę takiej dżungli tutaj za chwilę wrzucimy. To teraz zaczynamy prezentację.
Postapokaliptyczny komputer wzorowany na jednej z prac AI naszego użytkownika z Discorda skończony. Delikatnie odjechałem od motywu przewodniego, ale mam nadzieję, że wybaczycie mi te delikatne zmiany. Teraz czas na testy nowego procesora Intel Core Ultra 9. A Wam, jeżeli spodobał się ten odcinek, to zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem, pozostawienia łapki w górę i w komentarzu napiszcie, czy możecie zaliczyć wyzwanie motywu post-apo. Także zapraszam serdecznie na nasz Discord i sprawdzenia innych moich modyfikacji na kanale. Na razie, trzymajcie się, cześć!